Siema! Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę całkiem inny filmik, a mianowicie dzisiaj troszeczkę o zaletach mieszkania na wsi, moi drodzy. Tak, ponieważ są zalety, ale są także i minusy na przykład. Są też plusy mieszkania w mieście, ale są też także minusy mieszkania w mieście. Także dzisiaj takie porównanie, ponieważ ja w sumie jestem wychowany na wsi od dziecka. Oczywiście mieszkałem też w różnych miastach, tu i tam, więc widzę dużą różnicę między jednym a drugim. Tak jest. Ale dzisiaj rano on wstał bardzo na czas. I normalnie ja robię tę pracę na rano, na komentarze, ale dzisiaj on robił sam tę pracę i dla mnie to było jeszcze trochę spokojniejsze. Ale idziemy z powrotem na temat. Tak, moi drodzy, przede wszystkim mieszkając na wsi jest to życie troszeczkę bardziej spokojniejsze. Oczywiście jest tam mniej ludzi, ponieważ nie ma takiego tłumu, bo niekiedy gdzieś w mieście wychodzimy i mamy od razu ogromny tłum ludzi. Niekiedy trzeba się nawet gdzieś przeciskać. Tego nie ma na wsi, ponieważ na wsi, jak wiemy, wszystko jest spokojnie, czas całkiem inaczej płynie. Ludzie, którzy mieszkają wokół nas na wsi, no to przeważnie ich znamy, to są nasi sąsiedzi, więc zawsze gdzieś tam ich przywitamy. W mieście jest teraz obecnie taki całkiem inny trend, ponieważ niekiedy ludzie mieszkają wokół siebie praktycznie, że drzwi obok drzwi i praktycznie się nie znają. Nawet się nie powiedzą sobie dzień dobry ani nic. Taki trend no niestety zachodzi coraz częściej teraz w miastach, ponieważ sam to już widziałem, ale też sam tego też doświadczyłem i inni mi to też mówili, że po prostu coś takiego występuje, że po prostu jest to inaczej tam z tym wszystkim teraz już w tym mieście. Również jest różnica ze ceny. Tak, ponieważ domy na wsi bardzo często bywają tańsze niż mieszkania na przykład, które mamy po prostu w mieście. Także za tą samą cenę otrzymujesz wtedy dużo więcej powierzchni, ponieważ te domy oczywiście są większe niż jakaś tam mała kawalerka w mieście, która niekiedy potrafi kosztować tyle, co i cały dom na wsi. Oczywiście też zależy to, jaka wieś, czy jest to wieś turystyczna, czy nie jest to wieś turystyczna. Ponieważ jeżeli jest to wieś turystyczna, gdzie jakieś atrakcje są, gdzie się zjeżdża bardzo dużo ludzi, to możemy się liczyć z tym, że będziemy mieli też i tłumy od czasu do czasu ludzi, ale również ceny będą wszystkiego dużo większe. Tak, ponieważ są to tak zwane ceny turystyczne. To bardzo często widać przy wioskach, też i nawet tutaj gdzieś takich, załóżmy Solina, bardzo turystyczna. Tam ceny oczywiście są dużo wyższe niż znowu parę kilometrów dalej w jakiejś wiosce, w której po prostu nikt nie zagląda. Ale również ceny za domy na wsi, gdzie przyjdzie bardzo dużo turystów, ten cena idzie do góry i to jest też, bo obcokrajowe też chcą kupić tam taki dom. Dokładnie. I obcokrajowe, oni robią cenę za domy do góry. I to nie jest żart od mojej strony, bo ja to widziałam i on też na inne mieście i tak dalej. No wiadomo, jak jest popyt i są ludzie, którzy więcej płacą za to, no to wiadomo, że i ceny wtedy też idą do góry. Ale również to jest na moje oczy, na jednej stronie ja mówię tak, ale na drugiej stronie ja mówię nie. Po co ja mówię nie? Bo od momentu, kiedy przyjdą obcokrajowe, oni robią trudniejsze na ten ludzie, którzy żyją normalnie w kraju i oni też chcą kupić na przykład dom na wsi. Ale bo obcokrajowy przyjdzie tam, ceny idą do góry i co jest na ludzi, którzy mają obywatelstwo w ten kraj, co wtedy? Też musimy myśleć na to. No, dokładnie, wtedy nie stać ich po prostu, żeby sobie tam już coś kupić w tym miejscu. Kolejną zaletą wsi to jest
czystsze powietrze. No tutaj nie ma się co oszukiwać, ponieważ jest dużo więcej zieleni wokół, przez co no, jest po prostu dużo lepiej to powietrze, bo drzewa, te krzewy i to wszystko to ładnie to oczyszcza. Wiadomo, że są też na wsi, gdzie mamy dużo pól uprawnych, że ktoś tam będzie na przykład jakąś gnojówkę wywozić, czy będą jakieś opryski robione na pola, no to wtedy możemy rzeczywiście czuć taką chemię w powietrzu, to się zdarza, ale to też zależy od miejsca, gdzie mieszkamy na tej wsi i jak duże tam pola są wokół i tak dalej, także na to też trzeba po prostu zwrócić uwagę, bo jak będą tam bardzo duże pola, bardzo duże uprawy, no to możemy się liczyć też z tym, że no będzie tych oprysków dużo więcej wokół. Ale następna rzecz, która też jest na wsi i mniej więcej jest na miasto, kiedy jest, jak to jest to słowo, als er een dood beest ligt ergens te rotten. No czasami gdzieś tam jakiś rozjechany kot, czy coś innego, jakieś inne zwierzę na wsi, to się bardzo często zdarza. Tutaj przejeżdżając gdzieś do miasta, gdzie mamy tam gdzieś ponad 30-40 km załóżmy, w jedną stronę, no to tak widzimy przeważnie 2, 3, 4 jakieś rozjechane zwierzęta na ulicy, to jest taki standard. To się raczej nie zdarza, żebyśmy nie widzieli, bo to się zdarza. Dzisiaj tylko wracaliśmy z 10 km i już zauważyliśmy 2 koty rozjechane po drodze i jednego jeża, także no to jest standard. To się bardzo często zdarza, niestety. No, ludzie tak dbają jak mają, a z drugiej strony też się zastanawiam, jaki to jest wielki problem, żeby ominąć takiego zwierzaka na drodze, bo przecież nie wyobrażam sobie tego, no przecież widzisz, że coś tam idzie, no to jaki jest mały problem, czy przyhamować, czy lekko odbić w jedną, w drugą stronę, zawsze można to jakoś wyminąć, no cóż, nie wiem, może dla niektórych to jest jakiś sport, żeby to po prostu rozjechać, nie wiem, nie rozumiem takich ludzi, po prostu, wiadomo, że zdarzają się sytuacje, że ci coś pod koło wbiegnie i nie dasz rady nic zrobić, ale większość tych przypadków, no to jak najbardziej dla mnie to jest po prostu no niemożliwe, żeby to można za każdym razem rozjechać. Kolejną zaletą na wsi to jest parking blisko domu, ponieważ bardzo często działki są dużo większe, no i posiadasz też swój własny parking. Jeżeli masz samochód, no to bez problemu możesz sobie zaparkować pod swoim domem i nie musisz za każdym razem szukać miejsca, jak wrócisz z pracy, czy go opłacać i tak dalej, więc te koszty już też automatycznie są mniejsze na wsi. Niestety dostępność sklepów znowu, jeżeli komuś na tym zależy, to przeważnie na wsi jest bardzo ograniczona i jest mniejszy wybór niż w miastach, ponieważ no w miastach, jak to wiemy, wychodzimy gdzieś na miasto i tu sklep, tam sklep, tam sklep, tam sklep, tam sklep. Jesteście obstawieni tymi sklepami ze wszystkich stron praktycznie, no i wszędzie jest blisko, więc nie trzeba daleko iść. No ale wiadomo, że taki spacerek gdzieś na wsi, na przykład w takim czystym powietrzu, gdzieś w własnym ogródku, który mamy, ładnie urządzony, no to jest to całkiem coś innego niż przejście po prostu między blokami. To różnica chyba jest tutaj wiadoma w tym wszystkim. Dodatkowo plusem jest też to, że na przykład możemy kupować jedzenie bezpośrednio sobie wtedy od rolnika, ponieważ na wsi, no nawet wprowadzając się tam, kiedy nie mamy tak zwanego zielonego palca i nie damy rady sobie samemu coś tam pouprawiać, to raczej nie jest już to takim wielkim problemem, żeby tam kogoś znaleźć, kto ci by sprzedał jakieś jajka, czy jakieś mleko i tak dalej. Albo ser wiejski. Albo ser. To jest po prostu, czy jakieś warzywa, owoce. Zawsze są jacyś ludzie, którzy po prostu mają. Chociaż muszę powiedzieć, w ostatnich latach to drastycznie maleje. Za to możemy podziękować tym wspaniałym przepisom, które wprowadzają nam tutaj głównie, to chyba z Unii wszystko ciągnie, te szaleństwa z tymi kolczykami i utrudnianie po prostu ludziom trzymania zwierząt samych dla siebie. Bo to jest nie lada wyczyn, żeby dzisiaj mieć zwierzęta samemu dla siebie, bo jest to po prostu tragedia. Ile papierologii cię zasypie, to głowa mała w tym wszystkim, żeby mieć swoje własne zwierzęta jakieś, które kiedyś praktycznie każdy przy domu hodował. To był standard. Nasi dziadowie to wszyscy mieli swoje zwierzęta przy domu i wszystko sobie sami robili. Ale to jest po to zrobione, żebyś ty poszedł i kupił teraz w sklepie to naszprycowane jedzenie, tą chemią i no niestety. Jest jak jest.
Oczywiście mając właśnie dom na wsi, no to bardzo często mamy też i swój własny ogródek, czyli mamy tam jakąś działkę, która do tego jest dodana. Nie zawsze jest to jakaś olbrzymia, super wielka działka, ale na pewno jakiś mały ogródeczek, nawet i przydomowy się tutaj trafi bez problemu, praktycznie, że na każdej działce. Także możemy sobie tutaj dowoli sadzić co chcemy wtedy, nie ma tutaj z tym problemu, czy chcemy jakieś krzewy, czy jakieś owoce, czy coś innego, czy warzywa może uprawiać, a może chcemy mieć po prostu swój własny ogród kwiatowy. Także wtedy tutaj, no, hulaj dusza, jak to się mówi, możesz robić co chcesz, nikt ci tutaj nie będzie w tym przeszkadzać. Kolejnym plusem to jest prywatność, tak. No, w mieście bardzo ciężko jest o prywatność, no może w swoim własnym mieszkaniu, jak się pozamykasz i wszystkie okna pozasłaniasz, no to wtedy będziesz mieć prywatność, o ile cię telewizor nie będzie obserwować, czy laptop, Albo czy telefon. telefon. Że ktoś tam cię zhakuje, no to jest całkiem inna bajka. Ale... Albo taki jak ala Alexa. Tak, ale tutaj na wsi, no to po prostu też zależy, jak sobie ogródek urządzisz, ile będziesz mieć sąsiadów wokół, ale przeważnie jest tak, że możesz sobie wyjść i mieć święty spokój, możesz sobie robić co chcesz w tym ogródku, nikt ci tam nie zagląda. No, u nas nasz ogródek jest troszeczkę inaczej zrobiony, ponieważ myśmy bardzo dużo drzew i krzewów obsadzili wokół całego terenu, które teraz już po tych kilkunastu latach no, zrobiły po prostu jeden wielki gąszcz. Także nie ma szans, żeby cokolwiek ktoś zobaczyć, chociaż my i tak nie mamy tam za bardzo sąsiadów, bo większość naszej działki jest całkiem z tyłu w polach, gdzie po prostu praktycznie nikogo nie ma, może czasem ktoś tam przejeżdża i tyle. Ale to też jest bardzo, bardzo rzadko, więc no, u nas to jest po prostu całkowicie to domknięte tym wszystkim. Nie jakimiś tujami, innymi dziadostwami, O nie. tylko zwykłe drzewa, krzewy, które występują tutaj na tych terenach, po prostu tego użyliśmy do tego i gęsto to po prostu obsadziliśmy. Będzie gdzieś chyba pas 3 metry, nie? Gdzieś tam myślę. Plus gdzieś, minus, tak. tak przynajmniej takie 3 metry, chociaż wiadomo, że to tam idzie też troszeczkę zygzakiem, tak jak to samo sobie porosło, wiele drzew samych wyrosło, Tak. których nawet nie sadziliśmy tam między tym. Teraz mamy Na przykład zatrzęsienie, tarnina. ale mamy też zatrzęsienie dębów teraz w tym roku. Zaczęły wszędzie dosłownie wychodzić dęby. Ze wszystkich stron wychodzą dęby. Gdzie nie popatrzysz, tu dąb, tam dąb. Tak. Skąd się tam wzięły też do końca nie wiem, mamy Wywiórki. przypuszczenia takie właśnie, że wywiórki, ponieważ no wywiórki biegały właśnie w tamtym roku dużo I u też nas nachtegale. i chyba to I też przyniosły. ptaków. Tak, jakieś ptaki mogły poroznosić, ale to bardziej chyba na wywiórki. Co jest na ruch z ulicy? Tak, tu ruch na ulicy jest dużo, dużo mniejszy na wsi. Nie trzeba co chwilkę stać w korku. Nie trzeba czekać za każdym razem na zielone światło, aż ci się znowu włączy, żebyś mógł pojechać. Czy tutaj znowu ci się czerwone wrzuca i ujedziesz 100 metrów i znowu masz czerwone. Tak. Bo to jest po prostu szaleństwo z tymi światłami, które jest porobione. Jest to wszystko źle zrobione, ale może o tym Bardzo indziej. złe. Kiedy indziej może o tym, bo można to całkiem inaczej by zrobić, tak jak inne państwa to zrobiły i to funkcjonuje wyśmienicie w tych państwach, ale to o tym może kiedy indziej sobie powiemy. Bardzo często na wsi też takim ogólnym środkiem transportu jest rower. Tutaj też wiele ludzi porusza się na rowerach. Niekiedy można zauważyć nawet jeszcze kogoś, kto po prostu się porusza wozem i koniem. To też widok jest taki, który jeszcze jest całkiem możliwy do spotkania na wsi. No czasem też są kury na ulicy, No, albo krów. dokładnie, więc na wsi też trzeba troszeczkę spokojnie jechać, bo niekiedy ktoś prowadzi swoją krowę do domu i przechodzi przez ulicę. No, kury to akurat taka rzecz, która bardzo spotykana jest. Tak. Wszędzie ich pełno, niekiedy gdzieś tam komuś czmychną i już gdzieś po ulicy biegają, także to standard, czy kaczki, czy gęsi, nie wiadomo co jeszcze, wszystko Tak. można spotkać na drodze. Ale tu jest jeszcze jeden problem i na jednej stronie ja rozumiem i na drugiej stronie ja nie rozumiem. Wiesz co, bo w miasto, kiedy masz psa, twój psa nie mogą będę luzem w miasto. Ale na wsi psy są luzem. Nasze nie. No, bardzo często można je spotkać na ulicy. Kiedyś jeszcze jak skuterem jeździłem, to zawsze były problemy z tym, bo gdziekolwiek byś nie pojechał, to zawsze się zdarzył jakiś piesio, który oczywiście jest źle wychowany, to nie jest jego wina, tylko wina właściciela,
którego po prostu nie potrafił wychować konsekwentnie. No a to zdarzało się, że spodobał mu się zrobić spryncik za mną gdzieś tamtego, no ale wtedy, no powiem wam, to jest troszeczkę niebezpieczne, bo jak cię capnie za nogę, no to co zrobisz? Za dużo nie zrobisz wtedy. Można się przewrócić i jeszcze różne bardzo inne niefajne rzeczy z tego mogą wyjść, no ale ludzie po prostu nie myślą, niestety nie myślą. Dodatkowo żyjąc na wsi według badań pokazuje to, że człowiek jest zdrowszy, jest mniej alergii, układ odpornościowy lepiej funkcjonuje. Dlaczego? Ponieważ mamy cały czas kontakty na przykład z pyłkami różnymi, które z drzew lecą, tego typu rzeczy, czego w miastach no troszeczkę gorzej z tym. I bardzo często jest obserwowane coś takiego, że ktoś z miasta przyjedzie na wieś i nagle no, zaczyna kichać, oczy mu łzawią, bo dostaje masę przeróżnych alergii wtedy, no bo po prostu nie jest do tego wszystkiego przyzwyczajone. Też jak się pracuje gdzieś na wsi, coś się robi, ponieważ różnica jest taka, jak mieszkasz w mieście, no to co, wrócisz do domu i za bardzo nie masz co robić. Możesz sobie wyjść gdzieś tam na spacer, spacerować, ale nie masz co robić. Na wsi jest coś takiego, że wracasz do domu i zawsze znajdziesz jakieś zajęcie, zawsze jest coś do zrobienia koło domu, czy w ogrodzie, czy tego, no tego jest czasami nawet za dużo, że to człowieka przerasta. No a w mieście, no to co ci pozostaje? Pozostaje ci kanapa i prawdopodobnie telewizor, czy jakieś inne urządzenie, bo możesz pospacerować oczywiście, no ale większość ludzi niestety wybiera tą drugą opcję i wolą po prostu sobie usiąść, rozciąć się i po prostu cały czas patrzeć w tę kwadratową skrzyneczkę. Co jest też wielkie różnice i w miasto to nie jest, ale na wsi to jest 100%. Ciekawość, tak, to jest też taki temacik, że bardzo często ludzie są bardzo ciekawi. Tak. No wiecie, oni też z jednej strony można to zrozumieć, bo przeważnie ci starsi no za dużo z tego świata nie widzieli, więc kiedy coś tam przywozisz ciekawego, no to ich to już interesuje. No też mają może nie za dużo zajęć, nie są już tak sprawni fizycznie wszyscy, więc po prostu szukają innych zajęć, no i lubią bardzo obserwować, co na przykład się przywiozło, czy przyjdą cię zapytać, co to jest, a pokaż to, tego. Tam te kontakty międzyludzkie na wsi bardzo dobrze funkcjonują, jeżeli o to chodzi, ale też nie każdy takie coś lubi, ponieważ niektórych może to drażnić, szczególnie jeżeli ktoś był przystosowany do życia w mieście i gdzie się sąsiad do niego w życiu nie odezwał, a tutaj nagle dostanie taką falę tego wszystkiego, no to jest to całkiem inaczej. Ale też jest dobrze na wsi, taka ciekawość, kto idzie, gdzie tam, które godziny, jaki dzień, jaka pogoda była i tak dalej, bo nikt nie wie co i jak. No jest tak, w każdej wiosce pewnie jest parę takich ludzi, którzy są tak zwaną gazetą chodzącą, czy może monitoringiem. I po prostu monitorują wszystko, co się wokół dzieje. I za darmo. I roznoszą te informacje po wszystkich wokół następnych mieszkańcach, żeby każdy wiedział, co się po prostu dzieje wokół tego. To jest taki chodzący monitoring. To bywa w każdym mieście, nie mieście, tylko w każdej wsi to się zdarza. Więc to trzeba mieć po prostu na uwadze, jeżeli się żyło całe życie w mieście i nagle chcemy się przeprowadzić, żeby nas to później nie przerosło coś takiego. Ponieważ ja to pamiętam i z Gliwic, tutaj też coś takiego występuje, w każdej wsi chyba coś takiego występuje. Takie powiedziałbym normalne zjawisko tutaj w tym wszystkim. Ale kiedy są ludzie, którzy żyją w miasto i oni myślą, wszystko jest tak spokojnie na wsi, nie wszystko jest. Psy, które szczekają, czasami szczekają całą noc, to jest standard, który tutaj jest. Ptaki bardzo często śpiewają, zresztą nawet pewnie tu je teraz też słyszycie, cały czas śpiewają i zaczynają już tak śpiewać gdzieś w 3:30 rano, bo ja przeważnie idę tak między 3:30 a 4 rano spać, niekiedy później, no to od razu mam koncert do zasypiania i powiem wam, że przez te pierwsze momenty mi to bardzo przeszkadzało. Bo nie mogłem przez to zasnąć. Ja mówię, znowu te ptaki muszą drzeć tam te dziuby. Dopiero co się idę położyć, a one znowu zaczynają się drzeć. Mi to przeszkadzało na początku. Teraz już się do tego przyzwyczaiłem, ale no początki były twarde. Mówię, Boże, jak ja mam tutaj już później kombinowałem, żeby zdążyć iść do tego łóżka, żeby szybciej zasnąć i te ptaki się odezwią. Ale to niestety nie zawsze wychodziło.
Ale też jest, kiedy tam wszystko jest spokojne na wsi i Traktory bywają też. traktory 5-6 na rano to jest start. Tak, Bo ja startuję o godzinie 4 na rano na przykład. tak. Czy jakiś kogut zacznie krzyczeć, no ale ty traktorem nie jeździsz. Nie, ale kogut. I też ik hoor gewoon het dorpsleven wakker worden op het moment dat ik om 4 uur al ga beginnen buiten. Mówię, o człowiek, ona już o 4 rano zaczyna, gdzieś tam już wychodzi na zewnątrz, to już powoli gdzieś tam słychać, że już się życie na wsi zaczyna, tu już ktoś się odzywa, tam coś robi, tu coś puknie, tam gdzieś coś stuknie, no i to tak idzie i później już się rozkręca przez cały dzień, tu znowu ktoś piłą coś piłuje. Także to jest taki standard po prostu i Tak. no, do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. Jeżeli ktoś z tym nie miał styczności, no to początki mogą być takie zderzenie ze ścianą. Bo jak przecież to miało być tak pięknie, cicho i spokojnie. Oczywiście sobota jest dniem kosiarek. To sobota to ze wszystkich stron kosiarki chodzą non-stop. Oczywiście w tygodniu też się lubi zdarzyć, ale sobota jest takim dniem kosiarek. Tak. To możesz się spodziewać, że będziesz cały dzień słyszeć kosiarki ze wszystkich stron. To jest standard. Kosiarze umysłów wychodzą wtedy na trawniki i jadą Tak. z tym wszystkim. No i za niedługo powiedzą w telewizji, że trawa jest nieekologiczna. Tak, będzie trawa nieekologiczna i będą podatki za to, że będziesz mieć swój własny trawnik. Dlaczego? Bo zużywasz bardzo dużo paliwa i energii, kosząc je co tydzień. Tak, także to możecie się na to już przygotować, bo to prędzej czy później przyjdzie. Jakby głupio to nie zabrzmiało, wspomnijcie moje słowa. I ludzie będą wykładać, tak jak w Holandii zrobiło się modne, że trawniki są zastępowane plastikową trawą. To nie jest żart. Jest tam tego coraz więcej, ponieważ no nie trzeba kosić, są bardziej eko. Jest to plastikowa trawa, która już nie rośnie w sumie, tylko no, wygląda zielono i na tym w sumie koniec. Bardzo Ale fajnie się potem naprawdę chodzi. to nie jest eko. Wiecie co jest eko? Jak Wtedy to nie trzeba jej kosić, ale musisz ją odkurzać raz na jakiś czas. Chodzisz i odkurzacz trawnik. to znaczy, ta plastikowa trawa też jest absolutnie bez eko-myślenia. No niestety, no to jest takie rozumowanie typowe ludzi niestety i no... Tak, ale tu widzimy tę absurdalność, bo ten Unia i tak dalej, oni robią takie duże problemy na normalnie ludzi. Znaczy ma kozy, krów, konie, kociki i tak dalej, kury i tak dalej. Halo, ten zwierzęta potrzebuje trawa, ale kiedy ten Unia robi cały czas trudniejsze dla nas normalne ludzie. No, kiedyś się to po prostu rozsypie. Ale nie przejmujmy się, bo jak to niedawno usłyszałem parę dni temu, no to Polska ma się świetnie, jesteśmy coraz bogatsi, za niedługo będziemy wszyscy mieli swój prywatny samolot, także jest super, będziemy sobie zamiast samochodem, każdy z nas mógł latać samolotem. Albo do dwa pracy. samoloty do pracy. Tak. Czy to jest eko? Nie. No, także ogólnie, no super, no, nie ma co narzekać, także wszystko jest pięknie, fajnie. Dobra, starczy chyba na dziś, bo filmik się zrobił długi. I ja mam już Ciepło pewnie, tak, nie? No. mam za ciepło. Tak, dobra, to miłego dzionka Wam życzymy. Jeżeli Was interesuje jeszcze konkurs, to zerknijcie sobie w opis, tam macie wszystkie linki do absorberów, czy poduszek, czy materacy idealnych, na które macie masę gwarancji, na których my śpimy już od bardzo, bardzo dawna. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Możecie sobie teraz z tego skorzystać i wpiszcie wtedy przy zamówieniu, w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, a później zostawcie nam do 24 sierpnia komentarz na temat tych produktów i któryś komentarz z tych wygra bon na 6000 zł, ponieważ będziemy kogoś wybierać z tych komentarzy, kto ten bon na 6000 otrzyma do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić co tam chce w tym sklepie. Okej. Także wszystko macie w opisie. My Wam życzymy miłego dzionka. Co wy robicie na ten pierwszy duży kawałek info, co było już mówione? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Arme van buren, tak. To leży u was, nie u nas, bo dajemy przykłady, co i jak. I wybór
Należy Jest do wasze. was. Także Dobra, trzymajcie się, hej. pa.